Od czarnych dziur przez fale grawitacyjne aż po obce cywilizacje. Wiele z najbardziej fascynujących tematów, jakimi zajmuje się współczesna astronomia, ma pewien wspólny mianownik. Jest nim ogólna teoria względności. W tym programie pokażemy, w jaki sposób koncepcja Alberta Einsteina pojawia się w najnowszych badaniach wszechświata. Zapraszamy na Astronarium. Niewiele koncepcji w dziejach nauki okazało się tak wpływowych jak ogólna teoria względności. Myśl Alberta Einsteina nadal każdego roku inspiruje do nowych badań i pozwala coraz lepiej zrozumieć działanie wszechświata. W roku 2019 kilkukrotnie poruszaliśmy tematy związane właśnie z teorią Einsteina. Dlatego w tym specjalnym odcinku chcemy raz jeszcze bliżej się im przyjrzeć, sięgnąć po nowe fragmenty rozmów i pokazać, w jaki sposób ogólna teoria względności nieustannie inspiruje badaczy wszechświata. Zaczynamy od najgłośniejszego wydarzenia w astronomii, a być może i w całej nauce w 2019 roku. A było nim bez wątpienia opublikowanie pierwszego zdjęcia czarnej dziury. Tak naprawdę był to jedynie obraz jej najbliższych okolic, ale i tak zobaczyliśmy na nim coś, co wydawało się zupełnie nieuchwytne. Istnienie czarnych dziur zostało przewidziane na podstawie równań ogólnej teorii względności. Pokazały one, że są to obszary w czasoprzestrzeni, z których nic nie jest się w stanie wyrwać, a zatem nie da się ich zobaczyć. Jak w takim razie powstał obraz wykonany przez teleskop horyzontu zdarzeń i na ile to, co na nim zobaczyliśmy, zgadza się z teorią Einsteina? Z tymi pytaniami zwróciliśmy się do naukowców zaangażowanych w tą niezwykłą inicjatywę. This is the nucleus of the galaxy M87, and this is the first ever image of a black hole. Na obrazie zaprezentowanym przez teleskop horyzontu zdarzeń zobaczyliśmy obiekt w centrum galaktyki M87. Znajdująca się tam supermasywna czarna dziura ma masę równą kilku miliardom mas Słońca. Mimo ogromnych rozmiarów trzeba było rekordowej zdolności rozdzielczej, aby zajrzeć w jej okolice. W tym celu połączono dane z najnowocześniejszych radioteleskopów zdolnych do prowadzenia obserwacji na falach milimetrowych. Powstanie pierwszego obrazu czarnej dziury było możliwe dzięki współpracy kilkuset naukowców z całego świata. Jednym z nich był dr Maciej Wielgus. Jak mówi, wynik prac teleskopu horyzontu zdarzeń w spektakularny sposób potwierdził przewidywania teorii Alberta Einsteina. To, co widzimy, to jest odcisk czarnej dziury na tle jasnego gazu emitującego promieniowanie spadającego na czarną dziurę. Ciekawostka jest taka, że bardzo dokładnie w teorii względności jesteśmy w stanie policzyć, jaka powinna być wielkość, jaki powinien być kształt tego cienia, jeżeli teoria względności jest poprawna. Mamy niezależne pomiary masy wynikające z innych metod astronomicznych, niezależne, nie wykorzystujące teorii względności. I jak spojrzymy na wielkość tego obrazu, jaki zarejestrowaliśmy i porównamy z jednym z tych pomiarów historycznych, wykorzystującego zupełnie inne metody, okazuje się, że jest pełna zgodność. To znaczy wielkość obrazu i jego kształt, to znaczy to, że to jest koło, a nie na przykład bardziej eliptyczny kształt, bardzo dobrze zgadza się z naszymi predykcjami. Jest to wspaniały test teorii względności. Dopiero niedawno zaczęliśmy uzyskiwać
dowody na istnienie czarnych dziur, które można by określić dowodami bezpośrednimi. Do tej pory mieliśmy dowody bardzo pośrednie. Fale grawitacyjne i LIGO zrobiły wspaniałą pracę pokazującą istnienie czarnych dziur, ale czarnych dziur o masie porównywalnej z masą Słońca. To są gwiazdowe czarne dziury, które są obserwowane przez detektory fal grawitacyjnych. Nasza czarna dziura jest miliard razy bardziej masywna od owych czarnych dziur, więc mówimy o tym, że wykonaliśmy test teorii względności, ale 9 rzędów wielkości, miliard razy bardziej masywnego obiektu niż detektory fal grawitacyjnych. W związku z tym pokazaliśmy, że teoria względności jest teorią, która aplikuje się do obiektów co najmniej o zakresie 9 rzędów wielkości różnych i ta sama fizyka, ten sam opis geometrii czasoprzestrzeni działa dla czarnych dziur gwiazdowych i tych supermasywnych czarnych dziur w centrach galaktyk. Nie ma chyba drugiej takiej teorii, która potrafiłaby wyjaśnić tak dobrze, tak matematycznie poprawnie zjawiska o tak szerokim zakresie wielkości. Co ciekawe, pierwszy obraz czarnej dziury opublikowano niemal dokładnie w stulecie eksperymentu Sir Artura Eddingtona, który jako pierwszy potwierdził założenia ogólnej teorii względności. Ponownie przekonaliśmy się, że nawet światło podlega grawitacyjnemu zakrzywieniu czasoprzestrzeni. W 1919 Sir Eddington wybrał się na zaćmienie Słońca, aby pomierzyć zmiany położenia gwiazd, które mógł zobaczyć tylko dlatego, że Słońce jest zakryte przez Księżyc. I on policzył wtedy bardzo drobne przesunięcia, które powiązał z odchyleniem grawitacyjnym promieni świetlnych. I bardzo dobrze ten test zgadza się z ogólną teorią względności. To, co widzimy dzisiaj, w 2019 roku, to jest co do idei to samo. To są bardzo odkształcone orbity fotonów, to są bardzo mocno zakrzywione promienie świetlne. Tutaj mówimy o pełnym odkształceniu. Widzimy ślad tak zwanej orbity fotonowej, gdzie fotony zmuszone są do krążenia w koło wokół czarnej dziury, czyli już bardziej trajektorii od linii do koła już bardziej odkształcić się nie da. Pierwotnie, pierwszy obraz czarnej dziury miał przedstawiać centrum naszej własnej galaktyki. Okazało się to jednak bardziej skomplikowane. Czarna dziura w Drodze Mlecznej jest 1000 razy mniej masywna, a zatem i wielokrotnie mniejsza. To, co w obrazie z M87 pozostawało nieruchome, wokół centrum naszej galaktyki bardzo szybko się zmienia. Profesor Heino Falke, przewodniczący Rady Naukowej Teleskopu Horyzontu Zdarzeń, zdradził nam, że prace nad takim obrazem nadal trwają. A czarna dziura w sercu Drogi Mlecznej może dostarczyć nowego testu dla ogólnej teorii względności. W centrum Drogi Mlecznej materia okrąża czarną dziurę w ciągu 20 minut, a mówimy tu o skali porównywalnej do wewnętrznej części Układu Słonecznego. Zatem to, co Ziemi zajmuje rok, tam dzieje się w ciągu zaledwie 20 minut. Obserwacje trwają zaś długie godziny. W tym czasie otoczenie czarnej dziury zmienia się i porusza. Trzeba je zatem uchwycić w momencie, kiedy jest stosunkowo spokojne, albo odjąć jakoś ten ruch. To znacznie trudniejsze niż wykonanie zdjęcia kogoś, kto siedzi nieruchomo przez 8 godzin i ani drgnie. Mamy jednak doświadczenia z obrazu czarnej dziury w M87, więc jestem przekonany, że w niedługim czasie uda się nam zobaczyć także centrum Drogi Mlecznej. Najbardziej fundamentalne pytanie, z jakim się mierzymy, to czy teoria Einsteina nadal działa, jeśli znajdziemy się naprawdę blisko czarnej dziury. Cały czas istnieje bowiem wiele alternatywnych koncepcji. Wiemy bowiem, że grawitacja nadal nie jest do końca zrozumiana. Szukamy zatem odstępstw od teorii, rzeczy, których nie rozumiemy. To byłby najwspanialszy wynik obserwacji. Chcemy się jednak także dowiedzieć, jak działają czarne dziury. W jaki sposób porusza się okrążająca je materia, jak jest wyrzucana z czarnych dziur, zanim w nie wpadnie. Czy czarna dziura w centrum naszej galaktyki wyrzuca materię w naszą stronę, jak sugerują niektórzy? To da nam wiedzę o tym, jak działają czarne dziury w całym wszechświecie. Obraz z teleskopu Horyzontu Zdarzeń rozbudził wyobraźnię ludzi na całym świecie. Ale astronomowie mogą od niedawna badać czarne dziury także w inny sposób, dzięki falom grawitacyjnym. Te niewielkie zmarszczki w czasoprzestrzeni to kolejne zjawisko, które zostało przewidziane przez Alberta Einsteina.
Nawet on wątpił jednak, czy kiedykolwiek uda nam się je fizycznie zarejestrować. Dopiero niedawno stało się to możliwe, a pierwszym zjawiskiem zarejestrowanym na falach grawitacyjnych było zderzenie dwóch czarnych dziur. W roku 2019 obserwatoria fal grawitacyjnych rozpoczęły nową kampanię badawczą, a naukowcy z całego świata zajmujący się tą dziedziną spotkali się w Warszawie. Mieliśmy tam okazję rozmawiać z wybitnymi badaczami, którzy odegrali kluczową rolę na drodze do odkrycia fal grawitacyjnych. Na długo zanim powstały pierwsze obserwatoria fal grawitacyjnych, możliwości wykrycia tych zmarszczek w czasoprzestrzeni dowiódł polski badacz ogólnej teorii względności. Profesor Andrzej Trautmann był honorowym gościem warszawskiego spotkania naukowców pracujących przy detektorach LIGO i Virgo. Jego prace sprzed ponad pół wieku pokazały, że to, co nawet Einstein uważał jedynie za teoretyczną ciekawostkę, może się dać zaobserwować w rzeczywistości. Kończyłem studia na Politechnice na Wydziale Elektrycznym. Miałem sporo wiadomości i zainteresowania falami elektromagnetycznymi i później, kiedy poszedłem, aby pracować w dziedzinie ogólnej teorii względności, czyli w grawitacji, to dla mnie było oczywiste, że należy się zastanowić, czy w teorii grawitacji także występują fale. No i biorąc pod uwagę pewne podobieństwa pomiędzy równaniami obu tych teorii, przekonałem sam siebie, że powinny takie fale grawitacyjne istnieć i stąd moje dalsze prace starałem się zbadać, jakie one mogą mieć własności. Moje prace miały charakter taki, to bym powiedział, matematyczny. Znaczy ja szukałem rozwiązań równań Einsteina, które by mogły przedstawiać fale grawitacyjne. Tutaj wpływ na mnie wywarł Ivor Robinson, z którym najważniejszą moją pracę właściwie opublikowałem, w której podaliśmy takie ścisłe rozwiązanie reprezentujące fale grawitacyjne, takie wychodzące, bo przedtem były znane fale płaskie, czyli takie biegnące fale jednostajnie, natomiast udało nam się znaleźć fale, które jak gdyby wychodzą z jakiegoś źródła o skończonej objętości. Środowisko fizyków umiarkowanie zareagowało, to znaczy nie było wielkiego entuzjazmu. No, mała grupa, powiedzmy, osób, które rzeczywiście się zajmowały rozwiązywaniem równań Einsteina, oczywiście nam gratulowała, bo to znalezienia tych rozwiązań, ale to nie miało charakteru jakiegoś powszechnego, prawda? No i wiele osób mówiło, no ale to są takie matematyczne rozwiązania, matematyczne. Infeld na przykład uważał moje prace za interesujące prace na temat matematycznej struktury ogólnej teorii względności, ale nie był przekonany, że one opisują, że nasze rozwiązania, nasze prace opisują coś, co jest, że zachodzi w fizycznym, w realnym świecie. W jaki sposób odkrycie fal grawitacyjnych wpłynęło na nasze rozumienie wszechświata? I co powiedziało nam na temat założeń teorii Einsteina? Odpowiedzi na te pytania udzielił nam profesor Barry Barish, współtwórca amerykańskich detektorów LIGO, jeden z naukowców uhonorowanych za odkrycie fal grawitacyjnych Nagrodą Nobla. Einstein przewidział istnienie fal grawitacyjnych w roku 1915. Ale efekt z fizycznego punktu widzenia jest tak znikomy, że jego bezpośrednie wykrycie, tak jakbyśmy robili to w laboratoryjnym eksperymencie, było niemożliwe. Wobec tego musieliśmy liczyć, czy może bardziej marzyć, że istnieją jakieś zjawiska we wszechświecie, dostatecznie duże w stosunku do tego, co możemy uzyskać w laboratorium, aby zaobserwować efekt, którego szukamy. Pierwszą niespodzianką było oczywiście samo zderzenie czarnych dziur. Znając czułość, jaką dysponujemy, przewidywaliśmy, że wykryjemy coś innego, co później także udało się zarejestrować, czyli zderzenie gwiazd neutronowych. Własności tych czarnych dziur, wedle naszych pomiarów, okazały się niezwykle zbliżone do przewidywań Einsteina. Nasza pewność co do autentyczności tego odkrycia wzięła się po części właśnie z tego, że wyglądało to dokładnie tak, jak według obliczeń powinno wyglądać. Jedynym zaskoczeniem było to, jak masywne okazały się te czarne dziury. Ale ich własności, na tyle, na ile potrafimy je zmierzyć, są dokładnie takie, jak przewidział Einstein.
Obserwując wszechświat przy pomocy instrumentów patrzących na spektrum elektromagnetyczne, dowiedzieliśmy się na jego temat wiele, ale nie wszystkiego, czego byśmy chcieli. Zdajemy sobie przy tym sprawę, że zaledwie kilka procent tego, co znajduje się we wszechświecie, emituje promieniowanie elektromagnetyczne. To oznacza, że pozostałe 90 kilka procent robi coś innego. Część z tego nazywamy ciemną materią, ciemną energią, ale to po prostu wszystko, co nie świeci. Co do zasady, aby zrozumieć tajemnicę wszechświata, staramy się patrzeć na dane zjawisko na tyle różnych sposobów, jak to tylko możliwe. Astronomowie robili to bardzo skutecznie przez całą drugą połowę ostatniego stulecia, patrząc na różne długości fal elektromagnetycznych. Obserwowali jakieś zjawisko, a potem sprawdzali, jak wygląda na falach radiowych, w podczerwieni czy w ultrafiolecie. Połączenie tego wszystkiego dawało pojęcie o nauce stojącej za tym, co widzimy. Teraz mamy nowe narzędzie, które pozwala patrzeć na wszechświat w zupełnie inny sposób, związane z grawitacją, a nie z elektromagnetyzmem. Czego jeszcze możemy się dowiedzieć dzięki falom grawitacyjnym i zastosowaniu ogólnej teorii względności? Być może kiedyś posłużą nam one także do rozwikłania chyba największej kosmicznej tajemnicy – poszukiwania dowodów na istnienie obcych cywilizacji. Właśnie o takiej możliwości rozmawialiśmy z profesorem Markiem Abramowiczem. Jest on jednym z autorów niezwykłej koncepcji mówiącej o tym, w jaki sposób pozaziemska inteligencja mogłaby zostawić ślad swojej obecności we wszechświecie. Tak zwana sygnalistka to obiekt, który ewentualni obcy pozostawiliby na orbicie wokół czarnej dziury w centrum Drogi Mlecznej. O jego sztucznym pochodzeniu świadczyłyby prawa wynikające z samej ogólnej teorii względności. Wbrew pozorom to nie science fiction, a poważna praca naukowa. My zapytaliśmy, w jaki sposób taka sygnalistka miałaby właściwie działać. Cokolwiek ten sygnał nadaje, musiałoby być w okolicy tej supermasywnej czarnej dziury, okrążając tę dziurę po ciasnej orbicie. Czy jest jakaś specjalna orbita? No i teoria względności mówi nam tak, wokół czarnych dziur orbity daleko są prawie takie same jak newtonowskie, ale w końcu dochodzimy do orbity, która przestaje być stabilna. Wszystkie kołowe orbity newtonowskie są stabilne. W teorii względności tak nie jest. Jeżeli orbita kołowa jest zbyt blisko centralnej czarnej dziury, to może być niestabilna. Jest oczywiście taka orbita graniczna, że jest marginalnie stabilna. Ostatnia stabilna kołowa orbita. I to jest właśnie ta orbita, na której inteligentna cywilizacja umieściłaby sygnalistkę. Dlatego, że to jest po pierwsze wyjątkowe miejsce, po drugie wyjątkowa orbita. Po to, żeby sygnalistka mogła nadać jakiś sygnał, musi mieć dostatecznie dużą masę. A jeżeli ma dużą masę, to wtedy sam fakt, że duża masa lata po kołowej orbicie blisko czarnej dziury, powoduje, że będą emitowane fale grawitacyjne. Nie potrzeba do tego już żadnych urządzeń. Wystarczy umieścić tylko masę i będą emitowane fale grawitacyjne. Jeśli zaobserwujemy, że taka sama fala grawitacyjna przychodzi w okresie około roku, to będziemy wiedzieli na pewno, że to jest sygnał sztuczny. Dlatego, że nic, co samo z siebie by się znalazło na tej orbicie, nie może się tak długo utrzymać na tej orbicie, czyli musi być sztucznie zasilane. Czyli przez sam fakt, że ten obiekt, który taka cywilizacja umieściłaby na tej orbicie wokół czarnej dziury, sam fakt, że on był tam pozostawał, a nie spadał na czarną dziurę, byłby dowodem na to, że to jest sztuczny twór, a nie zjawisko, ciało, które znalazło się tam w sposób naturalny. Z fundamentalnych powodów. Na marginalnie stabilnej orbicie małe zaburzenie powoduje natychmiastowy spadek na czarną dziurę.
jest dowodem na to, że obiekt jest sztuczny. A co w takim razie mogłoby dostarczyć na tyle dużo energii takiemu obiektowi, żeby on się utrzymał na tej orbicie wokół czarnej dziury? Otóż to oczywiście jest pytanie, na które musieliśmy odpowiedzieć. Fakt, że to ma masę Jowisza, powoduje, że wystarczy energia typowej gwiazdy, czyli ta sygnalistka, o której mówimy. Masa Jowisza na orbicie marginalnie stabilnej wokół naszej centralnej czarnej dziury jest idealna i zgadza się na dodatek z parametrami anteny grawitacyjnej, którą za 20 lat będziemy mieli. Podsumowując, mówimy tutaj o umieszczeniu obiektu o masie Jowisza wokół centralnej czarnej dziury, zasileniu go energią całej gwiazdy. No, nie trzeba mówić, że to znacząco przekracza możliwości naszej cywilizacji, ale gdyby znalazła się taka cywilizacja, która ma takie możliwości, to czy rzeczywiście ona też mogłaby dojść do tego samego wniosku, że to właśnie jest taki najlepszy sposób na to, by dać znać galaktyce o swojej obecności? Tak. Z całą pewnością. Wystarczy chwilę się nad tym zastanowić, nad koincydencjami tych wszystkich liczb, o których powiedziałem, ale czy są takie cywilizacje w galaktyce, które mają dostateczne środki technologiczne, żeby to zrobić? No to oczywiście na to pytanie nikt nie potrafi udzielić żadnej odpowiedzi, nie ma żadnych powodów, żeby snuć jakieś hipotezy, czy są takie cywilizacje, czy nie. To, co ta cywilizacja musi zrobić, to jest coś takiego. Najpierw złapać Jowisza, potem ścisnąć tego Jowisza do rozmiarów czarnej dziury, znaczy zrobić z Jowisza czarną dziurę, odtransportować ją na orbitę marginalnie stabilną w centrum galaktyki i następnie złapać najlepiej szybko rotującą gwiazdę neutronową, zamknąć ją w sferze Dysona, łapać całą energię, która jest wyświecana, za pomocą superlasera przesyłać tę energię aż do centrum galaktyki po to, żeby stabilizować utratę energii orbitalnej w falach grawitacyjnych i trzymać tę sygnalistkę na tej. To jest projekt technologiczny. Teoria względności Alberta Einsteina znalazła w 2019 roku nowe dowody potwierdzające jej słuszność, ale też jeszcze ciekawsze zastosowania. Kolejny rok może nas jednak zaskoczyć jakimś odkryciem w zupełnie innej dziedzinie. Wszechświat jest w końcu pełen tajemnic i niespodzianek. My na pewno będziemy nadal podążać ich śladem w astronarium. Dlatego dziękuję serdecznie za to spotkanie i do zobaczenia.